Dlatego, że tutaj czasami jeden kawałek ziemi sprzedają ze 4 razy. O! Nawet sami sobie tak robią. Oni na mnie biała, a ja na nich czarny. Tuba! Tuba! Elo dziki! Moi drodzy, tym takim pięknym akcentem, o pieniążki krzyczą, ale tym pięknym akcentem otwieramy nowy odcinek, więc pogadamy sobie jeszcze z Elą o życiu tutaj, o takich życiowych sprawach. A jeżeli ktoś do ciebie krzyczy tuba, to krzyczy do ciebie biały. A ty jak chcesz odkrzyknąć czarny, to jak krzyczysz? Muffin! Muffin! A, to łatwe, muffin, elegancko. Tutaj mamy sklep z mlekiem, z przetwórstwem mleka. Zaraz też widzicie, że ładnie narysowane. Salam alejkum. Co tutaj? Czekaj, to jest takie coś na mleku, no. Na mleku jakiś taki deser może? To jest takie, w sumie to ja nie wiem co to jest, to takie jakby... A to, what is this? This is sugar. Sugar. Nie. To nie sugar. Co to jest? Będziemy musieli do później... Rzucił jak śmiecia. Kasza czy coś. Bo to jest ten przysmak, to nie jest mleczny. No, ale to się z mlekiem zalewa. Okej. No. To się z mlekiem zalewa. Okej, dziękuję. Jakaś kasza. Kasza jakaś. Chakri. Chciałbym zaznaczyć, że w Gambii, jako kraju afrykańskim, nie jest tak łatwo kręcić materiał, ponieważ ludzie peszą się na widok kamery i często i gęsto nie chcą, żeby ta kamera gdzieś tam zdejmowała. Więc no, ten wojaż przez Afrykę może się okazać dość trudnym, więc proszę doceniać. Wszyscy, bo niektórzy bardzo lubią. Bardzo lubią, żeby im zdjęcie zrobić, bardzo lubią występować przed kamerą. Są wtedy bardzo mili i aktywni, ale są też tacy, którym się nie podoba. Się złoszczą, nie podoba im się. Są nawet tacy, którzy są agresywni. O, to nie dla nas tacy. Tu był mój sklep. To był sklep, ten duży? To był w tym dużym był sklep właśnie Eli kiedyś. A witam szanowną panią. Witam. Czy się pani za ten na mężatkę, na żonę nadaje? A, to jest szwalnia. Tutaj sukienki robią chłopaki, ale fajnie. No, ale fajnie. Tylko faceci szyją. No, tylko faceci, a co kobiety? Jedną tylko znam krawcową, a to wszystko chłopaki. No właśnie, widzicie, nie tylko. Tak. Ale niektórzy to takie piękne stroje. O, ładnie. Hello, Ja bro. jestem krawcową. Beautiful. Krawcowa z ciebie? Tak. Thomas. Thomas Edison. Nice name. Nice to meet you. Rzeczy, Nice to meet you also. Country. to wszystko Holland. jest Holland? Holland. I love that country. design, nie design. Kolega Bajera. Tu chłopaczki się uczą, jak Tak, naprawiać? młode chłopaki, małe chłopaki. Oni przeważnie jak ojciec ma jakiś taki fach w ręku, czyli na przykład jak tutaj jest naprawa roweru, to oni tutaj siedzą, się przyglądają i próbują. I Się uczą. Tak. Ja widziałam, jak chłopaczek mały naprawił rower, począwszy od dętki, skleił. Wszystko tak profesjonalnie to wyglądało. Jak kupią auto, to nie ściągają rejestracji. A niech będzie, patrzcie jak załadowany. Dziewczyny do lekkich na tyle nie należą. Siadło to auto, ale jedzie, najważniejsze. Proszę bardzo, siedziba policji. Nie będę tam kamerował, bo jeszcze mnie wtrącą do więzienia i nie będzie komu składać filmów. Wejdźmy sobie do tego. A to co to jest? Co to jest, Ela? To jest chyba ten ciuraj. Is it ciuraj? Lamin. No. It's not ciuraj? Sabo. Do czego? For what? Soap. Mydło. Yeah, Mydło naturalne. Pig. A, jak ukąszenia. Pryszcze. Na Mydłe na pryszcze. pryszcze. A, okej. No widzisz, jak wytłumaczył elegancko? To są nasiona hibiskusa. Tutaj mamy hibiskus. Hibiskus dobry jest na upały.
A tutaj mamy bardziej taki drobny ten sos. Jak Proszę. miętę dodasz. Granule, you like oil. Ja i no już showing. Ty, pasta taka z orzechów arachidowych, nie? This Takie granule. masło. To jest tak, granat. Yes, this granule. You put in fire. You put in fire. Fire is. Faja. Yes. I'm new. Yeah, fresh kebab. Tuba, patrzcie jak pieniądz zgnieciony, nie? Tak, dlatego te pieniądze tak wyglądają. Czekaj. Orzeszki shia, karite, to co to? Z tych orzeszków shia? Tak mi się wydaje, że to jest to. Malutków, ale rower, ty. Karity to jest do smarowania, to jest Masło masło shia, tak, z coś tych, takiego. te drzewo, te orzechy shia. Actually, you make A, żeby Tak. rękę ciało małe To jest to smarować. karite, tak. To takie rzeczy, no. No właśnie. To ma fajny zapach. To są chiraje. chiraje. Do ognia wrzucasz i będzie ładnie pachnie. Do popiołu gorącego. Zapachowo. I piękny zapach, to jest, ślicznie pachnie, nawet No. przez ten. Czekaj, ale mocne, No. fajne. Mocny. Ja kiedyś na werandzie robiłam to ten. Koledze się wysypało, delikatnie mówiąc, łódko upadło na glebę, ale jak to się mówi, zasada 3 sekund, jeżeli łódko nie leżało 3 sekundy, to się nic nie stało. Stoiska, tak jest. Lubisz tutaj przychodzić, robić zakupy? Nie, ja tutaj rzadko przychodzę, ja jeżdżę do dobrej kamy. Dobrej kamy, a powiedz, często ogólnie próbują naciągnąć, jak widzą, wiesz, białego, bo widać, że się wyróżniasz, nie ma co Nie, ukrywać. na markecie to raczej nie. Nie. Raczej rzadko naciągają, raczej to jest taka cena Standardowa. standardowa, tak. Tutaj tak wezmę trochę. Proszę bardzo, miswaki duże, rozmiary. Miswak to jest naturalna szczoteczka do zębów. Bierzesz takiego miswaka i sobie tak, o zobaczcie, taki mały, jak kogoś nie stać za bardzo. Bierzesz takim miswakiem i latasz sobie. Bach, 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 bach. A dlaczego? Takie miswaki często kupują, ponieważ w islamie, jak przed modlitwą, zawsze musisz mieć między innymi czyste zęby. No, więc często właśnie takie tanie miswaki kupują. Odstawiam. Opa. Nie wiem, co to jest. Do czego to? To też Ale powiedz mi, do zapachowe czego jest. to jest. O, to Ale jest. zobacz, na wzór naszego pumpuri. Do czego to jest? To Face to do face. miłości coś. Co ty gadasz? No, no. Nie, no 80 pieces. Jezu. Może Puste- kondomy. Nie, no gdzieś. To są jakieś chusteczki chyba. Też nie wiem, co to jest. No nie zaczepiają, jest kulturalnie bardzo. Oczywiście też trzeba wspomnieć, że w Gambii piłka nożna jest ogólnie bardzo ważna. Kto gra? Who play? Chile? Nie, a cholera nie wiem, kto to gra. Gol! Jest bramka, strzelili. Chłopaki oglądają. Jest jeden telewizor, to się ogląda. Ela, chodź, wytłumacz. Cóż to jest? Oczywiście streamingowany tłumik, ale tutaj to żeby co? Jakiś amulet, czarna To jest, magia. tak, to jest coś na zasadzie juju. To jest Chroniło? czarna magia. No żeby chroniło raczej. Chroniło i taki, o wiecie, taki proszę. Czasami przyczepiają bucik dziecięcy. Różne cuda No przyczepiają. właśnie, czarna magia jest? Jest. No. Zobaczcie, jak tutaj jestem, to nawet niektóre takie, wiecie, reklamy Black Power, czarna moc, to wydają mi się takie nie na miejscu, ale to widzisz, tylko dla mnie się wydają nie na miejscu, bo tutaj są na miejscu, no i całkiem dobrze się sprawdzają. Proszę, jakaś pani taka ubrana po nowoczesnemu, że tak to określę, nowocześnie. Jak sprzedawałaś kiedyś jabłka, to dawałaś im tak na kredyt, nie? Na kredyt, no bo ludzi, oni chcą coś robić, ale nie mają pieniędzy, żeby mi z góry zapłacić. Czyli dawałaś załóżmy 50 kg jabłek, Tak. a jak ktoś sprzedał, Jak to... sprzedał, no to mi mieli na drugi dzień przyjść z pieniędzmi, zapłacić. No jakiś procent wracała, ale bardzo dużo ludzi, ja już ich więcej nie widziałam. No i po prostu tym samym sposobem spalili sobie po prostu wszystkie mosty, tak? No to jest takie ich krótkie myślenie, aby dzisiaj. Nie myślą co jutro, bo tym samym sposobem oni by mieli pracę cały czas, codziennie. Ale to nie jednego razu wziąć wszystko, zniszczyć, zdeptać.
A później, może lekko, może długie. Jakoś będzie. No, dokładnie. Zobaczcie, jak pięknie pani ubrana. Czeka na podwiezienie, na taksóweczkę ze swoją córą. No oczywiście, no trzeba przecież, wiesz, jakby to powiedzieć, trzeba wykorzystać materiał. No ale ładnie przynajmniej widać, że rodzina, nie? No. Ciekawy billboard. Eli już nie zatrzymuje, ale was zatrzymam. Mekka Medyna, czyli każdy muzułmanin chociaż raz w swoim życiu powinien odwiedzić to miejsce w Arabii Saudyjskiej, ale tutaj jest reklama firmy, przez którą można przesłać pieniądze z UK, Europy, z Wielkiej Brytanii, z Europy, z Australii, Kanady, ze Szwajcarii. No i o co chodzi? Chodzi o to, że każdy w rodzinie próbuje wysłać swojego minimum jednego człowieka do Europy, do Kanady, do Stanów, gdziekolwiek indziej, tak żeby on tam pojechał, osiadł, zaczął pracować, ściągnął pozostałych, no i to ma to na celu. Ale sytuacja jest następująca. Sytuacja jest tego typu, że w momencie, kiedy ten człowiek tam dojeżdża do Europy, okazuje się, że Europa nie jest miodem i malinami owsiana. I ten człowiek dostaje takiego lepa na twarz od życia, bo się okazuje, że żeby naprawdę żyć w Europie, no to trzeba wydatkować naprawdę duże pieniądze, bo te koszty życia są wysokie. I co? I wtedy ten człowiek myśli sobie, wróciłbym do domu. Ale przecież w domu czeka rodzina, czekają ludzie, którzy mają nadzieję, że on będzie w stanie pociągnąć pozostałych. I w ten oto sposób taki człowiek, na którego stawiano wszystkie pieniądze, który jest tam w Europie czy tam w Stanach, jest teraz w takiej klatce i nie wie, co za bardzo zrobić. I często to tak się dzieje, no bo co, jeżeli wróci do kraju, no to powiedzą, że nieudacznik pojechał i nie ogarnął. Trudna sytuacja. Bardzo trudna. Nie, to chyba z góry z tego. Ale z góry. To jest snake repellent. Ela od snake'a dookoła domu ten psika sobie. No bo tutaj mi przy tych materacach blisko domu przypełzał snake. No i chłopaki go złapali, taki żółty. O, ale nieźle. Nie wiem, nie zrobiłam zdjęcia. Niestety, czy jadowity, czy nie? Czy Nie się wiem. bać, czy nie? Oni mówią, że... Jak się widzisz, jak się przechyla delikatnie, to coś tutaj leci z tego. bo tam nie jest zamknięte. Z zawleczki, odstawiam, słuchaj. Cała ręka jest w repelencie, no. Słuchajcie, dzięki temu będę bezpieczny przed wężami. Metr długości miał ten wąż. O, duży, metrowy, żółty. Może ktoś się zna, idę umyć rękę. Bo tutaj rozmawiamy sobie z Elą. Ela mówi, że dla niej tutaj to nie jest takie nadzwyczajne, że ona tutaj jest. Nie, no bo przecież to jest normalne. No po prostu jest normalne. No właśnie, ale ja sobie, Ela, myślę, że dla pozostałych ludzi to jest super ciekawe zobaczyć, jak się tutaj żyje. Bo ty tutaj żyjesz, to jest twój... Mam tą świadomość, że dla innych to jest takie wow, no ale jak to? No ale jak tutaj się znalazłaś? Jak to się stało? Dlaczego Gambia? No ale kobieta sama, no w Afryce? Przecież wielu ludzi mi mówi, że a nie, przecież tam jakieś tam węże, dzikie zwierzęta, coś w tym stylu. No wcale tak nie jest. No tak. Ela, podzielimy się kontaktem do ciebie z widzami, jakiegoś maila, może telefon, WhatsApp. Oczywiście, dlaczego nie? Tak. Zapraszasz na herbatkę? Zapraszam na herbatkę, na kawę, na banany. Drodzy widzowie, to pod filmem w opisie proszę szukać kontaktu do Elżbiety. No i oto to bramą, miejmy nadzieję, że Elżbieta się nie przeprowadzi, będziecie wchodzić na rancho Elżbiety. No. Zapraszam serdecznie. Mówię do Eli, flagę dawaj powiesimy tutaj żeby było widać, że tutaj mieszkasz. Tam jest flaga. O, ale flaga elegancka. Myślałam, że Ale... ona większa jest. No, fajna. No na początek dobra i tak, a później się coś tam zmontuje, jakoś 10 metrów na 10. Super, no i tutaj flaga, wiecie, że widać, że ktoś z Polski mieszka. Trzeba będzie pomyśleć jak. No, zaraz rozkminimy. Montujemy z Elą flagę. Zobaczcie. Rura jest, flaga jest. Tu nie ma czekania, jest pomysł, jest reakcja, Ela. Tutaj trytrytką, żeby wiatr nie zjął, bo w Gambii te wiatry takie, powiedziałbym, silne. Co, zawiążemy tutaj, żeby ona nie odleciała i zaraz idziemy montować. Chyba na supę zawiążę. Żeby pewność była, wiesz, że nie ten... Jak będziecie przejeżdżać obok rancha Eli,
to będziecie widzieć polską flagę. Proszę bardzo. Fajne. Widzisz, Ela? Coś po... biało-czerwona. Coś po tej wizycie zostanie. Ela, babeczka ci tam zieleninę od wewnętrznej strony podwórka kradnie. Znasz babeczkę? Nie znam, ale to tak normalne, że chodzą się, nie pytają, nie muszą się wpytać. Ale któregoś dnia widziałam, że idzie kobieta prosto do łazienki. Bo jej się siku zachciała. Mówię, kurde, ale wypadałoby się zapytać, tak? Naprawdę. Widocznie tu była wcześniej, bo wiedziała, gdzie łazienka. Niesamowite. No u nas by to nie przeszło. Nie czarujmy się. Tu obejdzie, tam No masz obejdzie. szczęście, że pies nie widzi. Już mój pies raz zaatakował kobietę, która weszła na posesję. O, śmiesznie. Dzień dobry, kolejny dzień. Namiot przystawiłem pod mangowiec, żeby lepiej się spało. I co? Trzeba się obudzić i wstawać. Gambijskie warunki. Jak dobrze. O, ale się spało dobrze. Niam, 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 niam. Poranek dzisiaj jest z Elą. Ela, powiesz mi, bo nie mogę przypomnieć sobie, jak nazywają się te kanapki? To jest palapa? Tapalapa. Tapalapa. Ale się dziwnie Ale to jest nazywają. krótka tapalapa, bo normalnie tapalapa to jest dłuższa. Dłuższa. Teraz zmodyfikowana. Ty, ale w tej tapalapie, ja tutaj zaraz sobie proszę bardzo. To jest akra. Akra to są To są kulki z fasoli. Oni z to fasoli. robią. Tak. Na głębokim oleju, nie? A to jest. Tak. Niebe. O niebe, czyli masło gambijskie. Nie! Nie no, śmieje się, masło Aha. z fasoli takie, no. Taka Ale wkładka. tutaj są kanapki, na przykład makaron z ziemniakami. No wpadłoby ci do głowy, żeby taką kanapkę zrobić? Wydaje mi się, że nie. I pewnie makaron, ziemniaki, no to takie, wiesz, energetyczne. No i to mieszają z cebulą, tam jakąś tam smażą i to w kanapkę. I do tego jajko jeszcze wbić, no to już by było całkiem No nie, spoko. z jajkiem to jest osobna kanapka. A, to jeszcze z jajkiem kanapka. Ja mówię, no w Polsce raczej, no chyba byś nie zjadł. Ale tu Jest smakuje. idealny. Ja bym zjadł, kto by zjadł? Pewnie byście zjedli. Tu smakuje i to Smakuje. jest pyszne po prostu. Ale jest nie ma pyszne. tak dużo tych wariantów tego jedzenia, prawda? Jest Nie takie ma. proste. Jest bardzo, tak, jest bardzo ograniczone, nie ma urozmaicenia. Tak samo jak ich te potrawy gambijskie, ryż i tam mają, no według mnie to mają chyba tylko 5 rodzajów sosów. Mhm. Ale to co jedliśmy to z rybką i z maniokiem, ojejku, jakie to było dobre. Maniok, ryba, o Jezu. Prawda? Pikantne, ale takie do przeżycia. Ta cebulka Pyszne było. duszona, no. Ojej. To jest pyszne. Sobie przestawiam ten. Też to lubię. Tu się odcinek wrzuca na warunki chałupnicze. Internet szalenie drogi w Gambii. 5 gigabajtów, 55 zł. Bardzo drogi, no ja Drogi. też dużo tracę na internecie. No to jak chcesz porozmawiać z rodziną w Polsce, to... Czekaj, jeszcze herbatkę No. przyniosę. Dziękuję bardzo, Eluś. Ela, cała szefowa tutaj. Siulunia. Czarini. Czarini. Coś do widzów. Szanowni widzowie, chciałem go ugryźć troszeczkę, ale troszeczkę capnąć go tak za rączkę, ale nie dużo, tak żeby wiedział, gdzie jego miejsce. Ale później się zaprzyjaźniliśmy z kierownikiem, no i już było fajowsko. To kierownik, to nie kierownik, nie ugryzł za ucho. Wszystko jest dobrze. No, to buzia. Ja tak się zastanawiam, patrząc na tą piękną biało-czerwoną flagę powiewającą nad bramą, czy tutaj jest ciężko kupić ziemię dla takiego obcokrajowca jak na przykład ja. Nie jest ciężko, tylko że teraz cena ziemi poszła w górę i to ostro. Najdroższe tereny to są nad oceanem. No tutaj w głębi Busumbala ma bardzo wysokie ceny, nie wiem dlaczego. Tylko że obcokrajowiec musi to już zrobić profesjonalnie. Rezydentura musi być chyba tutaj. Tak, no oczywiście, że tak. No i tu się kupuje ziemię, musisz mieć świadków. Świadków? Tak, Takich żyrantów trochę.
którzy pożerują. Tak. Dlatego, że tutaj czasami jeden kawałek ziemi sprzedają ze 4 razy. O, Nawet sami sobie tak robią. I jak kupisz ziemię, to musisz od razu ją zacząć ogradzać, czyli tymi ogrodzenie zrobić. no. I koniecznie coś tam ewentualnie zacząć budować. A czemu tak? Bo jak pusta stoi, powiedzmy jakiś tam czas, no to ktoś ci po prostu ją weźmie, zajmie. Po prostu pójdzie i będzie mieszkał? Albo parking zrobi? Tak, jeśli ma pieniądze, postawi mur, wybuduje się na twojej ziemi. I co wtedy? No i wtedy no co? No to się będziesz ciągał po sądach, po policji. Spalić go! A kto białemu przyzna rację, to nie wygrasz. Tak, aż tak to działa. Kupujesz ziemię, mur, stawiasz, coś I budujesz. tutaj trzeba z prawnikiem najlepiej, tak jak dla obcokrajowców. Ichniejszym. Ichniejszym, tak. To jest taka no ciężka trochę sprawa, bardzo trudna sprawa i trzeba być z tym bardzo ostrożnym. Widzisz to? Czyli Ela, tutaj jak kupujesz coś, robisz, to świadek jest ważniejszy niż papier? Dokładnie tak. A z czego to się bierze? Że świadek jest... Bo oni sami sobie nie ufają. Ale też chyba może, nie wiem, tak sobie myślę, że może to, że nie piszą, nie czytają. To też. Nie? I wtedy taki świadek to... Tak naprawdę to na papierze, no papier nie ma tutaj znaczenia. Oni... I to nie może być tylko jeden świadek, no bo wiadomo, jedną osobę, tak jak mówisz, Łatwiej można zmanipulować, tak. Przekupić też. Najlepiej to jak jest kilku świadków i wtedy to ma większą moc prawną niż po prostu papier. No właśnie, papier można przecież, to się mówi tam trochę szachermacher zrobić z tym papierem. Dokładnie, jak tutaj prawo jazdy nawet można kupić. No. Wszystko można kupić. A wiesz, prawo jazdy za bombonierkę. Dokładnie. I dlatego korupcję lubię. Korupcja nie jest taka zła, moi kochani. Nie, ja lubię korupcję bardzo. Wiesz, Rada, jak się zastanawiam, gdybyś miała porównać Gambię do Polski, bo przeżyłaś kawał życia w Polsce, to no tak założę z góry. Ile lat Gambia jest z tyłu za Polską? Czasami... Ciężko ogólnie porównać, ale tak jakbyś rzuciła, co? Tak po 10 Nie. lat? Ile lat byś I powiedziała? tu cię zaskoczę, bo czasami to jak patrzę, to nie widzę żadnej różnicy. Oprócz infrastruktury. Ale rząd chyba jest podobny bardzo. Tak. Już nie będę więcej mówić, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo jest podobnych tutaj rzeczy, tak jak my mamy w naszym kraju. Tak uogólniając. Gambia, no z racji tego, że to jest kraj afrykański, ona jest jeszcze raczkująca, tak? Jest duży potencjał, bardzo duży. Tu praktycznie potrzeba jest wszystkiego. No to jest kraj rozwijający się, jak wiele krajów w Afryce, tak? I Polska, no Europa jest bardziej rozwinięta pod każdym innym względem. Tutaj jest kraj, który żyje tylko i wyłącznie z importu. Dlatego też takie ceny wysokie, nie? Dokładnie. Czy Ela, tutaj ludzie się też troszkę odsuwają od siebie jak w Polsce, że wiesz, czasami jest tak, że mieszkasz w bloku i nie wiesz, kto mieszka obok ciebie, na górze, na dole, po lewej, po prawej? No absolutnie, tutaj ludzie żyją w grupach i tak naprawdę to w Gambii, z racji tego, że Gambia jest mała, oni się tu wszyscy znają. Jak, to ten tam, aha, skąd jesteś? No powiedzmy z Beliwu, tak? No to, to ty jesteś synem tego, czy tam, no tak, no i się okazuje, że akurat to jest jakiś Powiązania rodzinne. A opowiesz tą tak. historię z karetką? No to jak byłam w Polsce, podjechała karetka pod blok i akurat rozmawiałam właśnie ze swoim znajomym z Gambii. No i mówi, że podjechała karetka i tak, a on mówi, no do kogo? Ja mówię, no nie wiem do kogo. Mówi, no to jak, ty nie znasz to ludzi, kto mieszka w twoim bloku? Ja mówię, no jak tam mieszka powiedzmy 24 rodzin, to jest niemożliwe i dla nich to jest niezrozumiałe, jak można nie znać. Jak oni tu na przykład w takiej jednej miejscowości, oni się wszyscy znają.
Tylko, że tutaj to jest taka społeczność, oni żyją w grupach, w gromadach. Ale zobacz, jak się znają i nakradną, to wszyscy wiedzą. Dokładnie. A później przed Ramadanem pójdą po wybaczenie. Dokładnie i na przykład te zwierzęta, które chodzą luzem, no to ja tak nieraz mówię, no to ale przecież no, zabrać takie Kozę. go ubić, nie i co? A po co płacić pieniądze, nie? I kupować. Ale to by się okazuje, że to wszyscy by wiedzieli. Ja mówię, no jak? Ja mnie gdzieś tam w kącie ubiło. Ale tu nie ma tak, że ty możesz coś zrobić i nikt o tym nie wie. No ciekaw Tu są jest... wszędzie te czarne oczy, które cię obserwują. Kamery. Mam nadzieję, że tam rozmawiają o tej biało-czerwonej fladze. Mam nadzieję, że jesteś na świeczniku. Tu nie można być ani incognito, ani niewidzialnym, ani coś zrobić w tajemnicy. No tak. Bo zawsze ktoś cię zaobserwuje, zawsze. Tak jak ja jestem tutaj obserwowana z każdej strony, tak? Jak mi się wydaje, że tu nikogo nie ma, no to ktoś może tam wisieć na tym. Głowę wysadzić za ogrodzeniem i też ktoś może mnie obserwować. No i to tak to wygląda. Dla nich to jest niewyobrażalne, że my na przykład nie znamy sąsiadów, ludzi z jednej ulicy, no jak? Co ich, Elu, jednoczy? Ta wspólna miska ryżu. Bo to nie tylko z racji tego, że ich jest, że to są liczne rodziny, że jest dużo ludzi do tego jednego lunchu, ale to też ma inny aspekt takiego zjednoczenia, bo jedzenie w samotności nie sprawia takiej różnicy, znaczy takiej przyjemności, jak jedzenie w grupie. I dlatego to jest też taki symbol takiego zjednoczenia. Oni wtedy... No tak, bo nikt obcy przecież ręki do miski, w której jesz, nie pozwolisz, żeby włożył rękę do miski, nie? Tylko... Ale tutaj jest inaczej, bo na przykład przed sklepem, jak oni akurat jest pora lunchu i jedzą i ktoś przychodzi, to jest taka tradycja, że oni go wołają. I to jest... Czyli włoży rękę. No przeważnie mówią za pozwoleniem. No thank you, ale zdarzy się taki ktoś, że po prostu, ja. ale on ją umyje najpierw, nie, no tak? Tak, oczywiście. No i to ciekawe. jest... Czyli co, widzowie, żeby jedli razem posiłki. Tak, i to jest ważne, Wspaniale. to jest z jednym michem, no fajnie, no. Tak. Tylko niezbyt estetycznie to To wygląda. nic. Moi drodzy, moja wizytacja u Eli dobiega ku końcowi. Jadę dalej, eksplorować, pokazywać wam świat. Oj, przepraszam, się zaczepiłem. Eluś, ja ci bardzo dziękuję za ten wspólny czas i za te cudowne rozmowy i za przybliżenie i mi, i widzom, czym jest Gambia. Ja tobie bardzo też dziękuję, bo wprowadziłeś trochę więcej słońca niż jeszcze tutaj mam. A dużo masz. No i radość jakąś tam w tym mojej codzienności tutaj w Busombali. Moi drodzy, raz jeszcze dziękujemy, Eluś, za piękne opowieści, za twój czas, za gościnę. No i miejmy nadzieję, że moi drodzy, tutaj z tyłu, z tą flagą, łatwiej traficie do Eli na herbatkę, przyjedziecie, pogadacie sobie, więc co, Elu? Zapraszam wszystkich chętnych. jest. Kto tylko chce, brama otwarta, Tak. drzwi otwarte, w nocy zamknięte. W nocy zamknięte. ciągu To trzeba dnia krzyczeć. wszystko otwarte. Trzeba krzyczeć, moi drodzy. I to będzie mniej męczące. Mniej męczące. Do widzenia, Eluś, raz jeszcze. No, Trzymajcie się. Oj, się pomiotało tutaj. Cześć, goodbye. Jedziemy, słuchajcie. Jadę od Eli, opuszczam Elę i teraz jadę do Pawła, do Białego i do Beatki, do kolejnych Polaków. Trzymaj się. Przyjeżdżajcie. Beatko. I psiula chciała mnie drugi raz ugryźć, ale... Tomeczku, ja mam nadzieję, że cię zobaczę za jutro albo jeszcze dzisiaj. że jednak zmienię zdanie. Nie przywiązuję wagi, nie przyjmuję tego do wiadomości, że ty po prostu już wyjeżdżasz. Że wyjeżdżam. A ja tu serduszko zostawię ci. Dla Eli serduszko zostawię, o. Żeby wspomnienie było. Ty na chwilę tylko jedziesz i wracasz. No właśnie. I tego się trzymaj.